Ja tylko zamówiłam lemoniadę, ale dobra. No więc tak rozpoczynamy kolejny wyścig w ramach FIA Truck Racing Championship 2025. Pozdrawiamy razem z ekipą Eurowagu. Więc jest lemoniada do zrobienia. A gdzie cukier? Cukier? Co ci cukier? Guys, would you like to have some? Cheers! Oh my God. Cisza przed burzą. Jest dosyć zimno, ale też czuję, że to jest zapowiedź bardzo gorącego dnia. No, czy się właśnie ciężarówki odpaliły? Chyba tak. Wiecie co? Fajnie jest być z powrotem. No i mamy ciszę przed burzą, jest godzina 9 rano. Na stoisku Eurowag odbyła się właśnie briefing. Więc jak widzicie, jest cała ekipa. Betty opowiada co, gdzie, jak i o której. I ciężarówki się już rozgrzewają. Słońce powoli zaczyna się przebijać przez mgłę. No dobra, to będzie teraz pierwszy wyścig dzisiejszego dnia. Przedtem ciężarówki się tylko rozgrzewały na torze, potestowały sobie, czy im wszystko działa. Wyobraźcie sobie, wiecie jakiego pecha, że rano startujesz, dział to nie odpala. Ja nie wiem, czy one potrafią nie odpalić, chyba zawsze odpalają.
No ale w każdym razie na pewno potrafią się zderzać, więc zobaczymy. Pierwszy wyścig, z tego co pamiętam, to był zawsze wyścig, który decydował o tym, w jakiej kolejności będą się ustawiać ciężarówki do startu później, więc no, ważny wyścig. I co ciekawe, to widzę, że w większości ciężarówek to jest albo Iveco, albo MAN. Czy to jest wyścig Iveco z MANem? Ah, yeah. Yes. Thank you. Yes, yes. Tutaj jest telebim. Teraz są kwalifikacje, więc wiecie. Tam powinna być walka. Ta pozycja startowa wydaje mi się dosyć ważna, bo ciężko się później wyprzedzić. Walczysz. Gaz. Come here. Dzisiaj to się trzeba obiegać, żeby coś zobaczyć. Walczyć. Kirovak. Spreading around the town. Czy coś tutaj odpadło? Odpadło, bo była stłuczka na torze, co się zdarza przy tych kwalifikacjach. To jest walka na ostro, widzicie? Nie wiem, czy teraz zatrzymają. Wyścig. Teraz nikt nie wejdzie na tor, żeby to zbierać przecież. Patrzcie, dzieje się, nie wiem już jest okrążeń, ale wydaje mi się, że około 10 i już czuć zapach klocków hamulcowych. Na początku tylko się zderzaki sypały, a teraz to już w ogóle tylko będą wymieniać klocki. To są kwalifikacje, to jest de facto bardzo ważny wyścig, pomimo tego, że jest dopiero pierwszy, ale w zależności od tego, kto wygra, no to, a kto jest pierwszy, kto ostatni, no to w takiej kolejności później ciężarówki ustawiane są do startu w wyścigu właściwym, więc dlatego właśnie na tym wyścigu dużo się dzieje, bo tam po prostu każdy walczy do odcięcia. A na początku już się plastiki sypały, już się zdarzały, w poprzek stanęły. Dwie. A teraz już wszystkie się tak, wiecie, porozdzielały. Swoją drogą to tak ścigać się non-stop, to tak fizycznie też nie jest za łatwe. Patrzcie, no i tam podskakują, próbują się, jeden bierze drugiego. Oni tutaj nie mają zakazu wyprzedzania, ale też się długo wyprzedzają. Widzicie? Zajeżdżałem sobie drogę. A widzicie, Eurowag jest sponsorem, Eurowag jest tam.
na torze. Ale lecą. Jezu, jak ja dobrze, że ja się nie ścigam, bo ja bym te ciężarówki rozniosła chyba. Dobrze, że ja się nie ścigam. Ale patrzcie, tutaj jest ten cały tor. My jesteśmy na VIP-ie, dlatego mamy taki dobry widok, możemy wam pokazać jak. Ale tutaj jest tak, podzielone na paddock i tam są wszystkie teamy. Messe Park. I tam są różne, tak jak wiecie, jak na targach, poustawiane firmy z ciężarówkami. A tu jest event area i tam właśnie w rogu jest Eurowag. Widzicie? Jak się zaczęli ścigać, to widzicie, i słoneczko wyszło. Co mnie zawsze wkurza w takich wyścigach, to to, że ja nie mogę zobaczyć wszystkiego. Jest telebim, ale patrzę tu, nagle się coś dzieje na telebimie, a wtedy jeszcze patrzę tam na żywo i tam się na żywo jeszcze więcej dzieje, bo na żywo. I wtedy tutaj ktoś podjeżdża, a jestem, no nie można tego wszystkiego ogarnąć na raz. Dobrze, że tych wyścigów, tych kółek jest tak dużo, bo można chwilę patrzeć tu, chwilę można patrzeć tam, chwilę tu i tam. Takie tam rozkminy. Wyścig zakończony, już jest ostatnie kółko. Ciężarówka z teamu pierwszego na pierwszym miejscu, ciężarówka z teamu drugiego na drugim miejscu i później poszły dalej, więc wyścig jest zakończony. Teraz ciężarówki już zjadą sobie do padoku. Teamy będą sprawdzać, czy wszystko jest ok, konsultować z kierowcą, czy wszystko jest ok. Kto stracił błotnik, owiewki, no to będzie jeździć bez. Walczył, stracił w boju. Oj, tam walczy. A już prawie spadło błotnik. Już tak się tam chybotał, że myślałam, że pójdzie. Nie wiadomo, czy przyjedzie wróciciel, czy bez, ale... Też w zasadzie chyba trochę chodzi o tych wyścigach, że są prędkości, są zakręty, ale każdy czeka, gdzie tam kiedyś jakaś ciężarówka w poprzek stanie, gdzie się która poprzesuwa jedna z drugą. Nikt nie chce widzieć wypadku, absolutnie, ale każdy chce widzieć, jak te plastiki latają. I ciężarówki się trą między sobą. Dobra, jedynka na pierwszym miejscu, druga na drugim miejscu i trzeci był jaki team? W sumie to nie widziałam, 22. Widzicie? Jedynka, dwójka, 22, 44, 77 i później już troszeczkę. No, więc sobie wywalczyli pole position. Fajnie. To co? Idziemy dalej teraz. Jakieś boomy wyjeżdżają. Tor nigdy się nie marnuje w weekendy. Zjeżdżają ciężarówki, obsługa posprząta plastiki i widzicie, już wyjeżdża ktoś, inny wyścig na tor. To jest wyścig BMW. Co tu się teraz będzie działo? Na pewno nie będzie kierunków. To jest pewne. Dobra. Taki konwój ciężarówek na torze może oznaczać tylko jedno. Start właściwego wyścigu. Ciężarówki przejmują tor. Ten wyścig spróbujemy pooglądać tutaj ze stoiska Eurowagu. Tak naprawdę to z tyłu, bo tutaj tak jestem, wiecie, na zapleczu. Się skikałam tutaj. I stąd będziemy oglądać, zobaczymy, jaki tu jest widok. Trąbić, trąbić! Patrzcie, że jest też reprezentacja prosto z Ameryki. Oni oczywiście z policją przyjechali, ale patrzcie, tutaj KW na przodzie. Skanie. No dobra, im się należy to. Patrzcie, to piękne te kawusy. No.
On mówi transform your experience with Eurowag po niemiecku. Auch der Motorsport und Ah! der Jugendmodus. No patrzcie, są gotowi, to już będzie wyścig właściwy. Patrzcie, to się dawniej ścigali. There'll be the grid walk now, and you're doing your interview, and then Yeah. afterwards you're gonna get in the pace track, Yeah. and then you basically do the lap on the grid, and then you come back, and then the race starts. So Great! Jezu, teraz jest wywiad. Ja myślałam, że ten wywiad będzie tylko taki do kamery, co gdzieś tam się później gdzieś potnie, a się okazuje, że to jest taki wywiad, gdzie leci wszędzie teraz w wyścigach. Teraz Martin, CEO Eurowagu, się wypowiada i za chwilę ja będę chyba się osuł zaraz. Kurde, ja nie wiem co powiedzieć. Ja znam pytania, ale już zapomniałam. Jezu. O Boże. Jezu, co ja miałam powiedzieć? I forgot what I was supposed to say, you know? I think it'll be about how you're enjoying yourself here, and Do you enjoy yourself? Yes. what you do when you're not here. Maybe Oh my gosh. you know plenty about that. Ah, hi. Nice to meet you, Ivona. Me. We were right in the past over Messenger. I'm very proud and I'm very pleasure for me to write you now. Oh, Will you thank come you. with me? Oh, of course. I can stay with Thank you you. by the end of the day. Thank you saw so you much. now. Take a So, picture together, girls. Yes, we Or have. maybe the sun is there, sorry. Okay, with the sun. Better. I'm not so beautiful like you, of course you are. but I try to write one. Very nice. Thank you. Thank you. Come with me. Thank you. You have a nice time. Yes. It's really big pleasure for me Oh. because I follow you on Instagram and we wrote in the past after the event, but I I was need to not check. sure that was you or fake or something like that. No, how to? O, zamknięte. Whoa! It's not normal that I have a co-driver. It's not. I will. not. Let's go, guys. Do it in a little funny way. Yeah, I was very happy to be here, but my gosh, Längskontrolle an alle. Wir zeigen 5 Minuten. Now we 5 have 1 minute. Minuten. Okay. It is not professional here. I don't know what's professional. Yeah, I know that I'm having fun Die here. Längskontrolle an alle. Wir It's zeigen a 3 serious Minuten. track, 3 so Minuten. I have all the systems out that I can drive a little bit faster because all the systems are crying, oh no, penalties. Street is over, you are driving around against the tribune or something like that. So I don't want to drive. You say slippery, but I need it. But it's a very special Die Zeitnahme für Rolf. part of it, the race. Yes. How long you've been doing that? Since October 23, Oh, I start very quickly because the driver before was ill or something like that, and then they ask about friends. Do you know someone who wants to drive? Yes, I'm holidays for 3 weeks, and I can go to Le Mans and Jarama, and since this. oh my gosh. So you drive really it? exciting. I drive between the events with the trailer. Okay.
drive the equipment from the organization, from event to event, and work the whole of the day, rebuilding what we need, the park for me or something like that, the fan village where Eurobag is. Oops! Oh, don't forget that. Box in. It is too short for enjoying, I think so. It's cool, for like to me it's cool anyway, you know? Okay, now we have a new place here. So it's better and strong. Hello. Gerätskontrolle an alle, noch eine Minute. Noch eine Minute, wir zeigen eine Minute. So I drive to the side here and then back. So we can get out. Can we get a Richtung picture zur for us? Startaufstellung, wir sind draußen. Ja, danke. Oh, sorry, because... No. You are the only one who knew what I need. There's a whole guest. I need the mirror. 30 Sekunden, wir zeigen 30 Sekunden. 30 seconds and they start. Have you ever thought about like racing? You can look here the start, and that's the best place ever. Is it? Is it? Stay here with me for 2 minutes if you want. 10, Of course I 9, want. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das Feld setzt sich in Bewegung um die eine It's not Minute. perfect. Und alle, das Feld setzt sich in Bewegung. Thank you. Och, teraz będę startować. Dzień się już kończy i powiem Wam, że mam jedno przemyślenie na temat wyścigów. Jak ostatnim razem byłam na wyścigach ciężarówek, to bardzo mocno było czuć hamulce. Guma też, ale przede wszystkim hamulce. A w tym roku na tych kwalifikacjach na koniec trochę było czuć, ale tyle. A później na tym głównym wyścigu, no nic, nie było czuć w ogóle hamulców. Ja się zastanawiam, co tu się dzieje, nie? Czy aż tak bardzo zmienił się skład, technologia, produkt, czy jest jakaś inna technika jazdy, czy to jest po prostu inny tor, bo na tym torze nigdy nie byłam. No ciekawe. No to idziemy do... A nie, to jest paddock? To nie, tam jest paddock. Tak, jest napisane paddock, a ja nie widzę. Wejdzie? Wejdzie. Chodźcie, pójdziemy do paddocku pooglądać teamy. Knorr-Bremse. Stech Wichalm tu jest, chodźcie zobaczymy, może akurat ją złapiemy. Wątpię, ale zawsze warto próbować. Nie ma Stech. Nie ma. To jest duża koncentracja generalnie dla kierowcy. Od rana się ścigać, więc tak to właśnie zapamiętałam, że kierowcy są bardzo mocno ukrywani na tych wyścigach, bo wiadomo, że każdy chciałby przyjść i pogadać, a gadanie jednak zajmuje trochę energii i czasu, a kierowca raz, że potrzebuje się skoncentrować, a dwa, że no, odpoczywać, więc oni zazwyczaj chyba raczej gdzieś się kryją w takich miejscach, gdzie mają klimatyzację, bo jest gorąco, a oni w tych swoich kombinezonach. To raczej nie pomaga. W tym czasie team zmienia, robi jakieś naprawy, jeżeli tak trzeba, i oni później przed wyścigiem przychodzą i robią. To jest tak mi się kojarzą też wyścigi, że te teamy to nie są takie, wiecie, teamy jak, nie wiem, u Schumachera był, że po prostu ludzie zatrudnieni, tylko mi się zdaje, że dosyć często to jest tak, że to są w ogóle
jakaś grupa znajomych, nie? Że jest ktoś po prostu zajarany mocno i chce takie robić. Są jacyś sponsorzy, ale to jest drogi sport generalnie, więc to jest tak, że ci ludzie w ogóle gotują dla siebie sami, czyjaś żona gotuje albo żony gotują i przygotowują to jedzenie. Po prostu robią to tak, żeby jak najwięcej zaoszczędzić i zrobić to po domowemu. I widzieliście, tam dzieci są, nie? Od razu są też dzieci zajarane tym. No i tak właśnie widzicie, jest po wyścigu, a jak zobaczycie o tutaj, no to jest ciężarówka porozbierana. No i coś tutaj, czy hamulce, czy nie wiem co tutaj będą wymieniać. Tego tutaj się nie znam, ale taka ciekawostka. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, ile kosztuje w ogóle utrzymanie takiej ciężarówki, generalnie zespołu, bo nawet jeżeli to robią budżetowo, no to wciąż kosztuje transport, wciąż kosztuje hotel. Choć ja pamiętam, że jak ostatnim razem byłam, to niektóre teamy w ogóle w przyczepach kempingowych mieszkały. Patrzcie, wszędzie są dzieciaki. Wszędzie, w każdym teamie. Ludzie tam coś sklepią, wymieniają. Ale jak to jest, że na tych wyścigach wszystkie ciężarówki są Iveco i MAN w sumie? Widzieliście jakąś inną? Chodźcie, zobaczcie jakie w ogóle one są poklejone. Zielony duct tape. Widzicie? A, czarny w sumie też. I oni się tego muszą naprodukować cały czas. Przecież co wyścig, to przecież tam się coś musi urwać. O, tu możemy zaglądać. Tu mieliśmy zaproszenie. Jest ktoś, czy nie ma ktoś? So, jetzt. So, how was the race? Yeah, it was quite good. I started from the fourth place, so and then already in the first corner there was some I don't know, some trouble with the other trucks, and I could gain 2 positions. So after in the first lap I already was on the second place behind Antonio, and then yeah, I tried to catch Antonio also, but sometimes I was really close, but it was not possible to overtake. And at the end of the race, yeah, I saw in the mirror Norby, the red truck, you know, and everybody knows. And if Norby comes from behind, then it's not easy to let him behind you, you know. But so I'm very happy that the last 2 laps that he stayed behind me, and so on I could finish on the second place. Yeah. This was good. They say the second place is the worst. Yeah, the first loser. No, it's good. Yeah. And what about tomorrow? Any plans, like hopes for tomorrow? Well, I think every driver hope to be on the podium or on the first place. Tomorrow morning we start really early, already at 8:30 with the warm-up, and then after the qualification. And this is very important, so I have to improve the qualification. Yesterday I was only on the 5th place. This was not enough, so I will try to get a better place on the quali, maybe 4 or 3. This is better than for the first race, you know, that you have a better position already. Yeah, I know. So this is my target for tomorrow. How long you've been racing? I started in 2012, so a long time ago. I was here 2011 at the Nürburgring as a spectator, you know, I had an American truck at this time, and we went here with my friends and colleagues and make a little bit party, you know, and I watched the races. And then it came the idea, I mean, maybe it's something for me, you know, to drive a race truck. And then I went here through the paddock and tried to talk to some people, and then I find Jochen Hahn, or his father at this time, and we changed the contacts, and so this was a point where it starts my career. So I bought a race truck from Jochen Hahn, and 2012 was my first season. So, and then 2016, after 4 years, I was already in the 3rd place in the championship. This was really good. And after came some difficult years because my company was too big, and I had to make a 1-year break. 2017,
and take care of my company, and then came the Corona stuff and all those things, you know. And now I made 3 years a break. So my last full season was 2019. So then was the Corona and all those things. So now I came back the first year. I bought this truck from Norby Kiss. This truck was red last year, you know, and it's a really good truck. Yeah, now I'm back. So already since 2012 there was some years break between. I understand. I'm extremely curious. How much does it cost to take part in the whole season of the races like this? I think nobody wants to speak about the money. It's not so cheap, for sure. You know, it costs everything. Costs money. You need a race truck, a good one. You need all the equipment around. You need the mechanics. You need tires and the fuel and everything. So it costs some money. But the good thing is we have a big car. We have a lot of space for the sponsors. So this is a good thing at the truck race. Yeah, I guess. Yeah. Okay. All right. So we'll keep on going. Thank you so much for your time and good luck for tomorrow. Yeah, thank you very much. No dobra, to opuszczamy Team 77 i idziemy dalej. Widzicie, taki sposób spędzania chyba czasu w wakacje, bo wszędzie po prostu teraz już ludzie sobie siedzą, gadają, jedzą, pracują, myją felgi i pucują je. Widzicie? Widzicie? Ja się po prostu nadaję do takiego teamu, bo kto to wymyślił w sobotę i w niedzielę czyścić felgi na parkingu? Ja. No i tutaj to robią. Tak czuję, że to jednak, patrzcie, tam jest moje miejsce. A, to jest ta jedynka. To o nim mówił René, że jak on jest z tyłu, widzisz go w lusterku, to masz problem. No. Tak to pracują. Taka robota weekendowa. Tu jest Team 25. O, tu jest Scania, widzicie, jest jedna Scania. Frau zum Missreisen gesucht? Ja. Sprechen Sie English? Yeah, oh, sorry, I'm sorry. Yeah, we are looking for young girls to travel with us around Europe. What for? Yeah, maybe Le Mans, Misano, Jarama. Okay, but what for? Contour? Yeah, have fun with us. Okay, so you can send it to the camera. Tu jest, patrzcie, tak, 18 team i tu jest też MAN. Oj. A tam jest 81. I w sumie to ciężko powiedzieć, ale bo to też może być MAN. I tu jest jeszcze jeden. No i tutaj jest już ostatni team, 29. I też w sumie jest ciężko zgadnąć, co to jest. Chyba to już by było tyle. Tam jest stoisko Wielton na przykład. Odwiedzimy rodaków? Chodźcie, odwiedzimy rodaków. Patrzcie, tu jest Prometeon. Od nich mam kilka opon do Volvega. Jak kapcie łapałam, to właśnie Prometeony zakładałam. Tutaj jest Strux. Volveg ma belki Struxa. Nie jest to tania zabawa, ale klasyka. Tu jest jakiś brudas DAF, a tu są nasi rodacy. A może oni będą mówić po niemiecku? Dobry? Dobry. I speak German, always German. Oh, German. Yeah. Oh, okay. Oh, that's alright. They are not here. Great. Enjoy. To Niemcy. I czasami wychodzi po niemiecku, czasami nie. A jakbyście chcieli się przypadkiem zaciągnąć do armii, no to armia jest też na wyścigach. Ciekawe, co? Patrzcie, tu co mamy. Jak już robić, no to czemu by nie robić sobie na grubo, nie? Co myślicie o tym? I to nie jest jedyna, bo tu jest jeszcze jedna. Ich sehe, richtig. Ich sehe unseren Kröbel. Wer ihn noch nicht kennengelernt hat, jetzt hat er die Chance.
Riga, komm.